serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj czeka nas całkiem ciekawa wycieczka i mój instynkt, który przepowiada przygody, mówi mi, że to może się z tego wywiązać całkiem niezła przygoda, dlatego że zaraz w 5 osób wsiadamy do tego 42-letniego starego Volkswagena Transportera, tak zwanego ogórka, i wyruszamy nim do San Francisco. Gareth właśnie go naprawia tam z tyłu. Dobra, więc tak na szybko to jeszcze was wprowadzę w to, dlaczego w ogóle jedziemy do San Francisco i skąd się pomysł na tą wycieczkę wziął. Otóż Gareth pracuje nad filmem dokumentalnym na temat jakiegoś rapera, już nie pamiętam jak on się nazywa. W każdym razie miał się spotkać z tym raperem. Ten raper miał mieć koncert w San Francisco i miał się z nim spotkać i miał zrobić z nim wywiad. A ja miałem być jego kamerzystą, Radu miał być jego dźwiękowcem i tak dalej. I mieliśmy zrobić ten wywiad. Jednak okazało się, przedwczoraj dostaliśmy maila, że ten raper miał jakieś problemy na granicy z wizą, bo on jest z Nigerii i z tej Nigerii tutaj przylatuje i nie przyleci. Koncert odwołany, a my już kupiliśmy, zapłaciliśmy za hotel w San Francisco, Radu zapłacił za hotel, my zamierzamy spać w busie, bo nas nie stać. No i tak się skończyło, że po prostu jedziemy do San Francisco dla zabawy. Ja już swoje odsiedziałem na podłodze, teraz kolej Radu. Likely the light of mine will burn out in the mountains where I spent my rambling years. I paid my sins from the poor traveling days. Oh Lord, please can't you hear my prayers? So I rode my body up the mountain to a place where I can sit my rocking chair. A więc jesteśmy w Santa Barbara i właśnie tankujemy naszego busa, ale zaraz będę musiał się pod niego wczołgać i zataśmować jeden przeciek, który mamy, i nam trochę benzyna wycieka. No, nothing. Not even a drop. Nothing. Oh, I see. Oh my god. Well, A więc jest dobra wiadomość i zła wiadomość. Zła jest taka, że nie da się tego zakleić, bo to cieknie po prostu nie wiem, z pęknięcia w obudowie, po prostu nie ma tam czego zaklejać. Ale dobra wiadomość jest taka, że cieknie tylko przy napełnianiu, więc mniej więcej połowa tego, co on wlewa, to wycieka, ale połowa leci do zbiornika i tam zostaje, więc jest spoko. Right now he is cleaning my windshield because he wants to film better quality footage, and I find it funny. He's dedicated to his craft. You guys should be really proud of him. He puts in a lot of work for you guys. He plans things out. He finds cool places to go. He's an artist. And he's cleaning my car. I rode my body up the mountain, and I'm never going back again, I swear. Most likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. I paid my duty as the sunny side cutie. Oh Lord, hear the sorrow in my heart. So I rode my body up the mountain to a place where I can sit my rocking chair. I rode my body up the mountain. A więc update sytuacji, jesteśmy na stacji benzynowej i jedziemy już od 7 godzin i jest ciemno na zewnątrz i pada deszcz. Co by tu jeszcze dodać? A, nasz samochód przecieka, właśnie go skleiłem. O, tutaj mamy pięknie taśmą wszystko posklejane. No i mimo, że jedziemy już 7 godzin, to myślę, że dopiero co minęliśmy połowę drogi. Tak, także jeszcze dużo nam zostało. Powoli niektórzy myślą o rezygnacji, ale myślę, że powinno nam się to udać. Gareth póki co spoko się czuje z prowadzeniem. Także no zobaczymy. Ale ogółem muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tego busika, bo mimo, że ma 42 lata i się powoli rozpada, to kurde wiezie nas cały czas całą piątkę i pod górę, znaczy no pod górę to jedzie tak
25 mil na godzinę, ledwo daje radę, ale jak jedzie z górki to do 100 na godzinę się rozpędza, znaczy 100 km na godzinę. Także jestem pod wrażeniem, naprawdę. Dobry samochodzik, jak nas dowiezie do końca, to będę pod jeszcze większym wrażeniem. No i wreszcie dojechaliśmy do San Francisco po 12 godzinach drogi. Nie tak dużo, w sumie normalnie taka droga z Los Angeles do San Francisco zajmuje 6 godzin, tak według Google Maps. No nam zajęła dwukrotnie więcej, bo ten bus jedzie dwukrotnie wolniej. Ale dojechaliśmy, jest pierwsza w nocy. So, how do you feel after 12 hours of driving your bus? Pretty good. Bus held up fine. I'd like to go to sleep, but we'll see if we actually have a hotel room or we end up back in the bus. Yeah. Bo ogółem to zamierzamy się jakby wkraść do hotelu, bo Radu wziął tylko dwułóżkowy pokój, a nas jest 5. I teraz 3 z nich poszło tam, żeby jakby wejść do tego pokoju. Mniej więcej się powinno udać, po czym my zamierzamy się we dwóch jeszcze tam do nich wcisnąć i będziemy spać na podłodze. A jeśli nie, to ja z Garetem będziemy spali w busie. Zobaczymy. A więc nie udało się. Jakimś cudem, znaczy ogółem ten hotel był sobie strasznie jakiś malutki. Myśleliśmy, że to będzie taki duży hotel, gdzie każdy może wejść i wyjść w każdym momencie, ale jest taki malutki hostelik, który prowadzi jedna osoba. No i się jakoś ogarnęli, że nie jesteśmy tylko 2 osobami, tylko 5 osobami. Także ja i Richard zostajemy w busie. Będziemy tu nocowali. Mamy śpiwory, Gareth nam pożyczył. No jakoś to nas musimy tu przeżyć. Okej, a więc nasz bus powiększył swoją objętość i to nawet nieźle, bo tam u góry się rozkłada jeszcze jedno łóżko. Teraz wam pokażę, jak to w środku wygląda. A więc po rozłożeniu na dole mamy wielkie łóżko, a natomiast na górze, w tym świetnym otwieranym namiocie, mamy drugie łóżko. No jestem pod wrażeniem tego busa. Jest po prostu zbudowany tyle lat temu, a wciąż się tak dobrze sprawdza na podróży. No coś świetnego. To wygląda na to, że widzimy się jutro rano. Hey Richard. Yep. Camera. Good morning. No i witamy kolejnego dnia. Poprawiła nam się trochę pogoda, mamy nawet niebieściutkie niebo. No i zaczynamy zwiedzanie San Francisco. Dużo nie pozwiedzamy, bo musimy dzisiaj jeszcze wrócić te kilkanaście godzin do Los Angeles, no ale coś tam pozwiedzamy. Także lecimy. Jej! Yeah, freedom! Teraz muszę go złapać. Uhu. No i jesteśmy w samym centrum San Francisco. Jeśli pamiętacie, ja tu byłem dosłownie 1,5 roku temu, nie mając pojęcia, że wrócę tutaj tak szybko. Ale kiedy tu byłem, powiedziałem, że kiedyś tu wrócę, że kiedyś tu muszę wrócić, z tym, że wtedy mówiłem, że wrócę tu na dużo dłużej, żeby poznać to miasto. No cóż, nie wyszło, bo znowu jestem tu dosłownie na kilka godzin. Ale jestem bardzo szczęśliwy, że tu znowu jestem, bo to miasto jest przepiękne. Naszym kolejnym celem jest Pier 39, czyli takie tutaj chyba główne miejsce turystyczne, coś takiego jak Santa Monica w Los Angeles.
Już tu byłem. No kurde, zwiedzamy po prostu dosłownie każde miejsce, w którym ja już wcześniej byłem 1,5 roku temu, z tym, że robimy to wszystko od końca, bo jedziemy od drugiej strony, przyjechaliśmy tu z południa, nie z północy, tak jak ostatnio. No i przyjeżdżamy najpierw Pier 39, a potem jedziemy do mostu Golden Gate. Świetnie jest tu wrócić, po prostu uwielbiam wracać do takich miejsc. No i proszę Państwa, za mną Alcatraz, a natomiast tam mamy słynny Golden Gate Bridge. Wiecie co jest śmieszne, że jak sobie porównacie nowego Mini z naszym basem, to w sumie niewielka różnica, jeśli chodzi o rozmiar. To jest naprawdę strasznie malutki samochodzik. Może się wydaje dużym busem, ale wcale taki nie jest. Okay guys, Golden Gate Bridge! Proszę Państwa, dojechaliśmy do celu naszej podróży. Tak samo jak 1,5 roku temu most Golden Gate Bridge był celem naszej podróży z samego Seattle aż tutaj do San Francisco. Tak samo teraz był on celem naszej podróży i wreszcie go osiągnęliśmy. To jest genialne uczucie znowu być tutaj z powrotem. W dodatku, przejeżdżając ten odcinek między Los Angeles a San Francisco, zaliczyłem całe zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, ponieważ wcześniej przejechałem ze Seattle do San Francisco, później przejechałem z Los Angeles do San Diego, które jest prawie przy granicy z Meksykiem, a teraz ostatni ten odcinek między San Francisco a Los Angeles przejechałem i mam całe zachodnie wybrzeże zaliczone. Wow, świetnie jest być tu z powrotem. No i jak na zawołanie, powoli wychodzi nam tutaj słoneczko, deszcz przestał padać. Wow. Shush. Muy importante. Just wrong language. Greg. Heil. No! I didn't say good. He said I didn't say good. as in, like hail the bridge. Yeah. Hail the bridge. Yeah. No, great place, great journey, totally worth it. Very good. Yeah. Wunderbar. Wunderbar. Yes, it is.
wszystko. Wjechaliśmy po prostu w jakąś przepiękną, zieloną, baśniową krainę. Widzicie te ogromne pagórki tam ciągnące się aż po horyzont, pokrywające tutaj całe połacie. Przepiękna trawa. Po prostu wygląda to jak wygaszacz z Windowsa, no coś pięknego. Widząc te niesamowite widoki, zjechaliśmy z autostrady, znaleźliśmy na Google Maps na szybko taką małą dróżkę lecącą właśnie przez te wszystkie piękne pagórki. Zatrzymaliśmy się tam i ja odpaliłem mojego drona i przejechaliśmy, nagrywając naszego busa jadącego z drona i po prostu te ujęcia wyszły mi tak przepiękne, że teraz wam muszę je pokazać. To chyba jedne z najpiękniejszych ujęć z drona, jakich kiedykolwiek zrobiłem. Lecą właśnie teraz.